Na zakończenie letniej serii filmów z produktami w sklepie Inspirello, które lubicie najbardziej, zapraszam na moje polecajki. Był już film o preparatach, serwetkach oraz dodatkach. Wasze wybory są świetne i ja się pod nimi podpisuję obiema rękami. Z tego powodu moje polecajki będą inne, bo bez sensu się powtarzać. Co prawda o tym preparacie wspominałam już wcześniej, ale uważam, że ten primer jest super i z przyjemnością Wam go jeszcze raz polecę. I już mówię dlaczego. Po pierwsze, dlatego, że sprawdza się jako świetny, klasyczny primer. Możemy go położyć na szkło, na plastik, na metal, cieniuteńko i to wystarczy, żeby każda następna warstwa, na przykład farby, świetnie złapała do powierzchni. Jest gęsty, ale to w niczym nie przeszkadza, żeby go stosować tak jak klasyczny primer. Wystarczy porozcierać. Ta gęstość to olbrzymi plus, bo dzięki temu ten preparat jest wielozadaniowy. Znakomicie sprawdza się jako biała pasta. Jeżeli potrzebujecie białej pasty, która po wyschnięciu jest matowa, a dodatkowo można ją szlifować papierem ściernym, wybierzcie ten primer. Ja, podobnie jak Wy, uwielbiam masę super lekką, ale od kiedy odkryłam matę nieprzybierającą, moje życie wskoczyło na lepszy poziom. Z masy robię nie tylko wyciski, często sama ukręcam jakieś kształty i dzięki tej macie nie mam z tym żadnego problemu. Naprawdę nic do niej nie przybiera i mogę rozwałkować masę nawet na super cienkie płatki. A jeżeli potrzebuję coś pomalować albo polakierować należąco, czyli powiedzmy w ten sposób, to także nie ma problemu. Naprawdę jest nieprzebierająca i możemy z niej zdrapać i zmyć praktycznie wszystko. A kiedyś to była moja ulubiona mata. Jeżeli dużo wzorów wycinacie, to naprawdę Wam ją polecam. Ona jest praktycznie niezniszczalna. Moja ma już chyba z 10 lat. Kolejna moja polecajka to lakiery. Właściwie 2 lakiery. Taki do większych powierzchni oraz do podkreślania szczegółów. Jeżeli połysk mają mieć tylko niektóre, szczególnie drobne elementy, to lakier 3D jest kapitalny i niezastąpiony. Ma wygodną, precyzyjną końcówkę, a sam lakier bardzo ładnie się samopoziomuje. Same plusy, ale są też minusy. W kamerze go kompletnie nie widać. Spróbuję jeszcze na innym jajku. Z tego co widzę w kamerze, to druga próba, mimo moich usiłowań, jest także nieudana, ale uwierzcie, pięknie wysycha i pięknie się błyszczy. Jest świetny do małych elementów, ale niezbyt nadaje się do dużych powierzchni. Jeżeli mamy dużą powierzchnię do nabłyszczenia, to ten lakier jest niezastąpiony. Nawet przy jednej cienkiej warstwie powierzchnia ma bardzo ładny połysk. Uwielbiam tą serię farb od Stamperi. Mam chyba wszystkie kolory. Ale jeżeli miałabym wybrać tylko jedną i jedyną farbę z tej serii Allegro, to wybrałabym kolor antracytowy, ponieważ on jest idealny do cieniowania. Seria Allegro to farby od Stamperi bardzo wysokiej jakości i ja je traktuję jako farby do zadań specjalnych, czyli do cieniowania, domalowywania oraz podbarwiania innych tańszych farb. Kilka przykładów. Tu domalowałam cień pod sopelkami. Podcieniowałam boki obrazka, dzięki czemu zrobiła się taka naturalna głębia. Tu cień dostały spływające krople, a tutaj obrazek oraz brzegi pudełka. A tutaj obrazek oraz połączenia kolorów na paskach. A na koniec moje absolutnie ulubione sznurki. A najbardziej lubię te najzwyklejsze, czyli jutowe. I jeżeli chociaż troszeczkę mi do pracy pasują, to chętniej wybiorę właśnie taki zwykły sznurek jako ozdobę niż tasiemkę czy koronkę. I jak się Wam podobają moje polecajki? Fajne, niefajne, podobne do Waszych, czy zupełnie inne? Do zobaczenia!